Może porozmawiajmy teraz z Hastingsem, no bo tutaj w tym mieszkaniu już wszystko przejrzeliśmy. What do you need? Tajemnicza kochanka to Mademoiselle Kurt Smith. The argument with Irene at the gala and then with his wife after. Madame Allen had uncovered their relationship. But even with this revelation, what still remains a mystery is Monsieur Christiansen's involvement with the theft. Czyli to tylko takie spostrzeżenie i mamy cały czas przeszukać mieszkanie Johana i przeszukać garderobę Betty. Skoro tutaj chyba w tym momencie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to może pójdziemy w inne miejsce. Mamy tylko ulicę teatru i główną salę muzeum. You're just full of questions, aren't you? Jak rozumiem, razem z mężem jesteście państwo właścicielami psa. Own? You don't just own an animal detective. He's part of our family. Pardon. And his name? Enoch. And I ask you the question, what's he got to do with anything? And how do you know about him? Purely curiosity, madame. Enoch. A splendid name for a most handsome dog. And it was your husband that mentioned him at the gala. It means faithful in Norwegian. It was Johann's idea. You have been most helpful. To jest jakaś wskazówka. Enoch to będzie hasło do tego sejfu. O. K. Sejf jest teraz otwarty. Zawiera biżuterię i pieniądze, a także zapasowe klucze Monsieur Christiansena. Luźny klucz. Kolejny klucz pewnie do drzwi w mieszkaniu. Ciekawe których. A ja chyba wiem do których. Do tego pokoju muzycznego w mieszkaniu Johana. No właśnie. Drzwi do pokoju muzycznego. Użyj klucza. Teraz sprawdźmy pokój muzyczny Monsieur Christiansena. Dobrze, co my tutaj mamy? Książka. Musi być coś, co pasuje do tego otworu. Brakująca strona z notami z notatnika Monsieur Christiansena. Ciekawe. Aha. Dobrze, co jeszcze jest w tym pokoju? Fortepian. Zawsze podobały mi się głębokie, miękkie tony, które umieją wydobyć znakomici pianiści. Obawiam się, że raczej nie mam talentu muzycznego. Hej, a cóż to takiego? Pigment jest nieco jaśniejszy niż powinien. Subtelna różnica, ale pigment nie pasuje. The pigment of this paint is brighter than it should be. Meaning? We have found our second forgery. Poirot, the door. What are you doing in? Monsieur Christiansen, welcome home.
This doesn't look good, does it? We have much to discuss. So Mr. Christensen had an opportunity and a motive, but he continues to deny killing her. And still 2 forgeries remain. I knew it. Pardon, monsieur? I knew that's why she stayed so friendly with her. Irene always said she was besotted, that she could get her to do whatever she wanted. Perhaps you should elaborate on the identity of her? The curator. Evelyn, what's her name? She could spot a forgery at 20 yards. What better person to show you the ropes so you can make your own? If the board of trustees at the museum got wind of this, Miss Warbeck's career would be finished. And in her own words, if anyone was to jeopardize her career, She wouldn't be held responsible for her actions. it seems Monsieur Christiansen may not be the only person tied to Mademoiselle Court Smythe who has a secret to hide. Madame Hélène has confirmed the surprise appearance of her husband during the intermission of her show. And as expected, she... Monsieur Hastings, there is something troubling you? If I may speak freely. You do not have to ask my permission. This is all very overwhelming. We seem to be taking 1 step forward and 2 steps back. I can understand your confusion, but you cannot allow it to consume you and your emotions to take charge. Easier said than done. I just... Oui, monsieur? Must you be so hard on her? I presume you refer to Mademoiselle Farquhar. You talk about emotions not taking charge. She is a suspect in a murder investigation, not a guest at afternoon tea. If Mademoiselle Farquhar is more important than discovering the truth and finding justice, I would have thought you would know better of me by now. I'm sorry, but I don't agree with how you spoke to her. when it is your investigation, you will have the authority to conduct your questioning how you see fit. Until then, I will continue in a manner that has and continues to bring criminals to justice. And I'll just keep my opinions to myself. Let us focus on the case. What do we know about Mademoiselle Warbeck's relationship with the deceased? Mr. Christensen suggested she had romantic feelings towards Irene, but she was just another of her pawns. She cleaned the master key to hide Mademoiselle Court Smythe's actions, but perhaps she then became worried about her own involvement. You think she could have killed her to stop the truth coming out to the trustees? Which would in turn ruin her career. It is certainly a possibility. Rozdział 7. Tajemnica. I co my mamy tutaj? Kto zamordował Mademoiselle Irene Kurtzsmith? I mamy Evelyn, motyw Evelyn. Wściekłość. Mademoiselle Kurtzsmith zagroziła karierze Mademoiselle Warbeck. No dobrze. I jakby zupełnie nie wiem. O! Biskup. Your Grace. Detective Poirot, good morning. Can I assume there is still a murderer loose on the streets? London is a very large city. I would fathom a guess that there is more than one, as I have not had the chance to arrest him yet. Your confidence astounds me. Look, you had better make it quick. I'm meeting the young Russian girl here. She had some questions about the museum building at the gala. Questions
I'm sure only I can answer. Proszę opowiedzieć mi o swoich relacjach z Mademoiselle Warbeck. God teaches us to forgive and love thy neighbor. Sometimes that can be more challenging than expected. Has she offended you personally? Using the museum for her sordid meetings with those uncouth men, I'd say so. She doesn't strike me as someone that would be caught up in that sort of thing. And what sort of thing am I referring to? Well, Exactly. If you don't know, it would be wise to remain quiet until you're spoken to. Te spotkania, o których wspominał jego ekscelencja, I walked in on them in the restoration room a couple of weeks ago. I had come straight from my regular Sunday service, as I had some business to tend to. I opened the door and saw them all sitting there, scheming and planning. you are not aware of what they were meeting about. Do you need to wash your ears out? I just told you what they were up to. And I could see she had the financial books out. Why would she need them? I'm not even privy to those. And when she saw me, they stopped talking immediately. Surely that is a sign of their guilt? Merci, Your Grace. To, co wcześniej można było uznać za pokątne interesy Mademoiselle Smith, teraz wydaje się bardziej dochodowym i zakrojonym na większą skalę przedsięwzięciem. Muszę koniecznie porozmawiać z Mademoiselle Warbeck. Odblokowano nową mapę umysłu. Działania Mademoiselle Warbeck ostatnio były zdecydowanie podejrzane. Powinniśmy z Monsieur Hastingsem ustalić przyczyny takiego zachowania. Dowody na udział Evelyn na czarnym rynku. Pracownia konserwatorska w muzeum. I proszę. Biskup uważał, że wszedł na tajne spotkanie, ale dlaczego miałaby to przed nim ukrywać? Irene kopiuje dzieło. Książka kasowa Irene. Irene sfałszowała obraz pokutująca Magdalena. Evelyn ukrywa informacje rachunkowe przed biskupem i Evelyn spotkała się z dziwnymi, nieokrzesanymi mężczyznami. Nie ma żadnego połączenia, więc trzeba porozmawiać z panią Warbeck osobiście, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. O, proszę. Jest i Evelyn. Mademoiselle Warbeck, if you have a moment. I'm actually rather busy. Is there any chance you could come back later? I would have thought recovering your painting and identifying a murderer would be at the top of your priority list. I'm sorry. It's just been so hectic here. I can spare 5 minutes. Czy pozwoli mi pani uzyskać wgląd w księgi rachunkowe muzeum? Is it necessary? You do not wish to impede my investigation? No, but I don't really understand what they have to do with the case. It is important that... That is quite all right, mademoiselle. It was not my intention to make you feel uncomfortable. Jakie są pani relacje z czcigodnym biskupem Montjoyem? Honorable? That's a good one. I get the sense you two spend your time butting faces. Butting heads. Oui, butting heads. It would be easier to say what we do agree on. I don't know what he has against me.
I didn't like one of his suggestions for an exhibition, and since then he's made it pretty clear he wants me gone. Co się stanie z pracami Mademoiselle Courtsmith? Usually after an exhibition, the artist's work would be returned to them. But on this occasion, that is not an option. I still have every intention of going ahead with the exhibit that includes her work, even if the trustees are against it. I'm still the curator of this museum. I'm hanging her work now, and that's that. I recall Mademoiselle Courtsmith referred to the exhibit as hers. The level of arrogance and hypocrisy is now even more evident. You have been most helpful. Porozmawiaj z Evelyn, przeszukaj pracownię konserwatorską muzeum, porozmawiaj z biskupem. No dobra, czyli jak już tutaj jesteśmy, to przejdziemy do pracowni. No i ją dokładnie przeszukamy. Może nowe rzeczy tutaj się znajdują. Okej, z tego co na razie zauważyłem, to mamy ten stół w pracowni do przejrzenia. 3 rzeczy. Książka o pigmentach do farb olejnych i sposobie ich wytwarzania. Protokół z posiedzenia członków zarządu. Protokoły potwierdzają, że na spotkaniu byli obecni zarówno biskup Montjoy, jak i Mademoiselle Warbeck. Kalendarz Mademoiselle Warbeck. Rzućmy okiem. Sobota 14. Spotkanie zamknięte. Niedziela, poniedziałek, wtorek nie ma nic. W środę mamy o 13 wywiad z kierownikiem do spraw dziedzictwa. W czwartek dostawa zbroi. W piątek pusto, sobota gala, niedziela spotkanie zarządu po południu, godzina do potwierdzenia i w poniedziałek Irene Courtsmith szczegóły wystawy. Uczestnicy, członkowie zarządu, wielce szanowny biskup Montjoy, baron Monsieur Roberts, Sir Hargreaves, kurator Evelyn Warbeck, sekretarka Daniela Freeman, obserwatorzy major Butler z 9 Pułku Królewskich Lansierów. Koszt rozszerzenia ekspozycji, przedłużenie wystawy Starożytny Rzym, właściwe zachowanie personelu w obiekcie, ograniczenie liczby dzieci w wieku szkolnym na jedną wystawę. A więc mamy jakieś połączenie. Tu mamy ten protokół, spotkanie z Irene, i tu czas zarezerwowany w kalendarzu, może protokół. The evidence suggests some... Jednak nie. Czas zarezerwowany w kalendarzu i biskup wszedł na tajne spotkanie. Odbyło się tajne zebranie, ale z jakiego powodu? Na razie nic więcej nie mamy tutaj. Szukaj pracownia, porozmawiaj. No właśnie, i co? Teraz musielibyśmy się pewnie cofnąć do biskupa. Go on, then. Czy konflikt jego ekscelencji z Mademoiselle Warbeck nie wpływa w żaden sposób na muzeum? You make it sound as though it is I that has a problem with her. Forgive me, have I misinterpreted? If you cannot even understand what I have to say, how will you ever understand what Jesus and his Father in heaven require of you? That is perhaps a matter best discussed at a later time. What I wish to know now is about you and Mademoiselle Warbeck. There is no need to lose one's temper, detective. The Lord tells us... Your Grace,
please. A lesson for another time. Let's just say that I certainly wouldn't have given that common thief an exhibition, especially now. Merci, Your Grace. I to tyle. Nic więcej się nie dowiemy. O właśnie, bo tutaj są jeszcze pewne rzeczy. Jest safe, do którego nie znamy na razie kodu, a tutaj powierzchnia magazynowa. 3 rzeczy. Farba olejna, domowej roboty farba olejna z napisem błękit pruski. Żółć neapolitańska, domowej roboty, też farba. I tutaj jest notatka, która brzmi kombinacja do sejfu. Jednak nigdzie nie widać żadnych liczb. To jest bardzo interesujące. Nie ma liczb do sejfu. Bardzo ciekawe. Mogę znaleźć w niej skład każdego koloru farby. Żółć neapolitańska, strona 9. Wytwarzana przez ogrzewanie tlenku ołowiu z tlenkiem antymonu i wymieszanie tych substancji razem. Strona 358. Błękit pruski. Czyli co? Jeden ważny składnik, cyjanek. Mademoiselle Warbeck posiada wiedzę i zapewne wymagane składniki, aby przygotować wszystkie te kolory. Czyli co? Kod to 3589? Zaraz się okaże. Tak leżały farby. 3, 5, 8. Nie. Może 9, 3, 5, 8. O właśnie. Aha, jeżeli wyłożę zawartość sejfu na stół, będę mógł bliżej przyjrzeć się przedmiotom. I kolejne 3 rzeczy. Interesująca stylistyka, z którą jeszcze się nie spotkałem. Dzieło artysty. Księgi rachunkowe muzeum. W księdze rachunkowej muzeum odnotowano 2 płatności po 250 funtów, ale bez wskazania beneficjenta. I ostatnia rzecz. List od Mademoiselle Smith do Mademoiselle Warbeck, w którym serdecznie dziękuję za zainteresowanie jej sztuką. Mademoiselle Warbeck zadbała o to, aby dzieła były bezpieczne. No dobrze. Okej, mamy jakieś połączenie. Dzieło artysty. Evelyn spotkała się z dziwnymi, nieokrzesanymi mężczyznami. Things are beginning to become clearer. Edward Linley i Thomas Keefe to artyści odpowiedzialni za dzieło znalezione w sejfie Mademoiselle Warbeck. Aha. One step closer to revealing the truth. Mademoiselle Warbeck robi wszystko, co w jej mocy, aby przyciągnąć nową publiczność do muzeum i wprowadzić je w XX wiek.
Czemu Mademoiselle Warbeck zwołała tajne zebranie? Bishop Mountjoy was quite adamant Mademoiselle Warbeck's meeting was something untoward. Although I believe anything she does, he will likely look upon negatively. To have a young woman undermine him in front of the other trustees would have been the ultimate insult. He allows his personal feelings to accentuate his cynical side, instead of allowing facts and evidence to show the truth, as one should. Mademoiselle Warbeck was doing nothing detrimental to the museum. In fact, quite the opposite with her attempt to modernize it, likely against the old-fashioned trustees' opinions. Chociaż biskup Mountjoy upierał się, że Mademoiselle Warbeck knuje coś podstępnego, fakty świadczą o tym, iż jest daleka od działania na czarnym rynku. Zadanie wykonane. Porozmawiaj z Evelyn i z biskupem. Go right ahead, detective. Organizowała pani spotkania bez wiedzy członków zarządu. I wonder who you've been talking to. What did he tell you? That I've been up to no good? Not in so many words. I was meeting with artists for a new exhibition. He has no idea what he is talking about when it comes to art. Or really anything for that fact. He can't see the future. The new wave that will change the art world forever. As well as the uncouth gentleman you met, he also mentioned the financial books. Uncouth? Anyone not wearing full priest robes is uncouth to him. I wouldn't show Horace the finances because it has nothing to do with him. And he's simply looking for any excuse to have me fired. Nothing more. Proszę opowiedzieć mi, co łączyło biskupa Mountjoya z Mademoiselle Courtsmith. Well, considering he didn't want her work anywhere near the museum, I wouldn't have said they had one at all. Then the next thing I heard was that he had commissioned her to do some pieces for his church. I didn't know anything about it until Irene told me. Do you know what he had commissioned her to paint? No idea, I'm afraid. She was sworn to secrecy. You have been most helpful. No i teraz czas ruszyć do biskupa, aby dowiedzieć się, co on ma do powiedzenia na ten temat. Go on, then. Jak rozumiem, zlecił jego ekscelencja namalowanie pewnych obrazów. You'll have to be more specific than that, detective. The paintings produced by Mademoiselle Courtsmith's brush. Oh, yes. Well, I thought it was necessary if she was to feature in the museum. You couldn't just use her other pieces as reference? I suppose I could have, but I don't actually see why it is any concern of yours. It is not as though I kept it anyway. I wasn't happy with it clogging up my bin, let alone my museum. Merci, Your Grace. To, co wcześniej można było uznać za pokątne interesy Mademoiselle Courtsmith, teraz wydaje się bardziej dochodowym i zakrojonym na większą skalę przedsięwzięciem. Odblokowano nową mapę umysłu. Głośno wyrażana nieufność biskupa Mountjoya wobec Mademoiselle Warbeck mogła być celowym odwróceniem uwagi od jego niemoralnych działań. Być może powinniśmy skupić uwagę na nim. I teraz mamy tutaj, może być zamieszany w transakcję na czarnym rynku. Biskup wspomniał również, że widział skradziony obraz i zamówił obrazy Irene. No i dalej te zagadki będziemy
rozwiązywać w kolejnym odcinku. Jeśli podoba Wam się gra z Herculesem Poirot, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał, link do Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu. My słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i do usłyszenia.